Cześć wszystkim, tu Rafał z Plugin Poland. Dzisiaj opowiem trochę o baterii samochodu elektrycznego na przykładzie Niro EV, a dokładnie opowiem o baterii 12V w tym samochodzie. Na początku postaram się opowiedzieć, jak jest ładowana oraz co ważne, kiedy. Potem, co może się stać, gdy ulegnie rozładowaniu i po czym rozpoznać, że dzieje się coś niepokojącego. Następnie, co my możemy zrobić, aby przeciwdziałać temu. Potem, co zrobić, gdy już bateria ulegnie mocnemu rozładowaniu? Jak się ratować? Finalnie pokażę też na moim przykładzie, jak ja ładuję ten akumulator 12V, jak to wygląda. Zapraszam. Dzień dobry widzowie serdecznie. I dajcie subskrypcję i lajka. Na wstępie powiem, że w aucie elektrycznym nie ma alternatora czy prądnicy, która napędzana paskiem od silnika ładuje nam akumulator cały czas podczas jego pracy. W tym przypadku ładowanie akumulatora 12V jest realizowane przez układ DC do DC. Jest to urządzenie elektroniczne, które przekształca napięcie prądu stałego DC z jednego poziomu na drugi. Na przykład 350V lub więcej z baterii trakcyjnej przekształca na napięcie 12V. Mówię 12V, chociaż tak naprawdę jest to w okolicach 14V. 13,8, 14,4. Gdyby to było dokładnie 12V, akumulator byłby podtrzymywany, a nie ładowany. Bateria jest podłączona z przetwornicą DC do DC za pomocą przewodów wysokiego napięcia. Następnie wewnątrz przetwornicy napięcie za pomocą cewki, tranzystora i diody i kondensatora zostaje zredukowane z wysokiego na niższe do akumulatora 12V. Następnie to napięcie jest podawane na akumulator 12V. Kiedy to następuje? Po pierwsze, podczas gdy auto jest włączone w trybie ready, pobierana jest wtedy energia z dużej baterii i ładuje mniejszą. Po drugie, podczas ładowania baterii trakcyjnej auta, oprócz głównej baterii ładuje się też akumulator 12V. I po trzecie, jest również algorytm, który w trybie czuwania auta załącza się. Ciężko mi tu doszukać się wiarygodnych i szczegółowych informacji, jak dokładnie to działa. Po pierwsze, jeszcze w Outlanderze PHEV, kiedy miałem go, zdarzyło mi się stojąc przy aucie, w garażu i robiąc coś zupełnie niezwiązanego z autem, że usłyszałem pracę styczników i zaobserwowałem, że jest to około godziny 12. Prawdopodobnie właśnie wtedy następowało doładowanie. W Niro znalazłem analizę na jednym z forów, gdzie ktoś opisywał podobną sytuację i wniosek był taki, że algorytm ma pewne wady. I limit, na przykład ktoś podawał, że jest to 10 razy maksymalnie załączenie ładowania akumulatora 12V w stanie jednego wygaszenia auta. Ciężko mi to zweryfikować. Również znalazłem informację, że po 2 dobach nieużywania auta przechodzi ono w tryb głębokiego uśpienia i również procedura doładowania akumulatora zostaje uśpiona. Nie chcę tu podawać dokładnych informacji, bo ciężko dotrzeć do rzetelnego źródła. Dlatego jedynie nakreślam to, co znalazłem. Ale zachęcam serdecznie Was wszystkich do podzielenia się w komentarzach własnymi doświadczeniami i uwagami. Jak to u Was wygląda? Niepłatna promocja. Polecam kanał Bułka z Masłem. Ja znalazłem tam kilka ciekawych filmów. Bardzo mi spodobał mi się film na temat porównania nawigacji, ale też ciekawy jest film na temat update'u oprogramowania w Key. Zachęcam Was, zobaczcie sami, ocencie. Ja polecam, żeby się z tym zapoznać. Objawem tego, że coś zaczyna się dziać niepokojącego, niedobrego z baterią 12V jest jej spadek napięcia w stanie spoczynku. Możemy tu przyjąć, że do 12,2V jeszcze jest względnie ok, ale już poniżej należy uznać, że poziom naładowania jest niski i bateria wymaga doładowania. Oczywiście, ciężko sobie wyobrazić sytuację, że będziemy codziennie biegać z miernikiem i sprawdzać napięcie akumulatora, tym bardziej, że jest on podłączony stale do auta i ciężko zmierzyć go w stanie całkowitego spoczynku. A każdy pobór, jaki będzie się odbywał w tym czasie, będzie zaniżał nam wartość napięcia na akumulatorze. Tutaj posłużę się przykładem z mojego doświadczenia, znowu w Outlanderze. Gdy bateria była słabsza,
to objaw obserwowalny był taki, że nie za pierwszym razem udawało się wprowadzić samochód poprzez naciśnięcie power i hamulca w tryb ready. Jeżeli jest z tym problem, to możesz wyłączyć wszystkie odbiorniki typu światła, dmuchawa itd. i spróbować ponownie. Tym niemniej, cytując klasyka, w takim przypadku wiedz, że coś się dzieje. Również informacją, że poziom jest krytycznie niski, jest moment, gdy zapalają się dodatkowe kontrolki ESP czy ABS-u. Oznacza to, że jest zbyt małe napięcie, aby dokonać sprawdzenia tych systemów i je uruchomić. W takiej sytuacji nie zwlekaj. Warto nadmienić, że akumulator w samochodzie elektrycznym często, choć nie zawsze, jest umieszczony pod przednią pokrywą silnika. Jak w przypadku aut spalinowych, jednak w przypadku aut spalinowych jest on lekko ogrzewany od ciepła wydzielanego przez silnik spalinowy. W elektryku nie ma tego efektu, co również wpływa niekorzystnie na jego stan. Co możemy zrobić, aby poprawić sytuację naszej małej 12V bateryjki? Klasycznie od czasu do czasu podłączyć ją pod prostownik i doładować. Nie podam tu konkretnej częstotliwości, bo zależy ona indywidualnie od tego, jak każdy używa swoje auto, jak często, w jakich warunkach itd. Warto jednak zaznaczyć, że to podładowanie od czasu do czasu baterii, jeśli mamy prostownik, który pokaże nam, jak długo trwało ładowanie i w jakim stanie był akumulator, to da nam informację, czy ładowanie było niezbędne, czy też tylko akumulator został delikatnie podładowany, bo był w dobrym stanie. Na tej podstawie możemy określić, czy w naszym przypadku jest to procedura, którą powinniśmy robić częściej czy rzadziej. Na pewno im starszy akumulator, tym częściej będzie wymagał interwencji z prostownikiem. Jeżeli doszło już do takiej sytuacji, że bateria ulegnie całkowitemu rozładowaniu, niestety musimy się liczyć z tym, że jest ona lub zaraz będzie do wymiany. Musimy dostać się do auta poprzez awaryjne odryglowanie drzwi, jeżeli już nie ma prądu, nawet na ich otwarcie, a następnie otworzyć przednią pokrywę i użyć prostownika. Jednak pamiętajcie, jest to działanie jedynie doraźne. Taka sytuacja powinna nam w głowie wzbudzić pomarańczową lampkę, że zbyt rzadko ładowaliśmy akumulator, a tak głębokie rozładowanie pokazuje, że jego stan nie jest zbyt dobry, a jednocześnie cała ta sytuacja pogorszyła wyraźnie już jego nie najlepszy stan. Na koniec zapytacie, czy takie ładowanie prostownikiem jest bezpieczne. Jedni producenci zalecają odłączenie akumulatora od auta na czas ładowania, inni pozwalają ładować akumulator w czasie, gdy jest on podłączony do auta. Zależy też, jakiego prostownika użyjecie. Dlatego powiem na moim przykładzie, jak ja to robię. Ja ładuję na podłączonym aucie prostownikiem, który ma zabezpieczenia i nie przeładuję auta, a gdyby podczas ładowania załączył się układ DC do DC, wcześniej wspomniany, i zacznie równolegle ładować z naszym podłączonym prostownikiem, to prostownik rozpozna to jako naładowany akumulator i rozłączy się lub przejdzie w tryb czuwania. Teraz pokażę na moim przykładzie, jak to wygląda. Więc ja teraz zrobiłem tak, że otworzyłem sobie samochód zawczasu, zostawię mu teraz, żeby się wygasił trochę, żeby tutaj się nie paliła ta lampka i w ogóle, żeby samochód myślał, że jest zamknięty, żeby nie zużywał nic energii, żeby przyszedł w ten stan uśpienia. Włożyłem kartonik, żeby przyblokować ten ciopelek, więc generalnie on nie widzi, że maska czy pokrywa ślinka jest otwarta. Sobie to potem zdejmę albo od razu tą pokrywę. I tak zostawię samochód i potem przyjdę, zmierzę, zobaczę, co tu się będzie działo na klemach, jakie będzie napięcie, ale to poddam samochód, żeby się wygasił, zmierzę, a potem prawdopodobnie podłączę właśnie prostownik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Minęła mniej więcej godzina. Samochód zakładam, że jest wygaszony. Na akumulatorze odczytuje 12,65. Chyba są podłączone na odwrót przewody. To nieistotne, że jest minus. W każdym razie 12,65. No tak, czarny, z lewej strony jest plus. No dobrze, nieważne. 12,65, co wydaje się całkiem dobrym wynikiem i akumulator jest raczej dobrze naładowany i tak dalej. Więc podłączę go, ale tak profilaktycznie zobaczyć też przedstawię wykres,
jak to wygląda, ale w tym wypadku wydaje się być to całkiem dobrze. Wydaje mi się, że nie jest podłączony w tej chwili do ładowania poprzez DC do DC, bo byłoby wyższe napięcie. No jak widać tutaj załączę wykres z ładowarki, ale wszystko jest ok, minimalnie go tam podładowuję, więc generalnie zostawię aż dojdzie do storage, że całkowicie jest naładowany. Ale w tym moim przypadku wygląda to ok. No u mnie ten akumulator ma dopiero 2 lata pewnie od produkcji, bo był odebrany samochód w styczniu 23, przepraszam. No to w styczniu teraz będzie 2 lata, więc pewnie gdzieś teraz mija okres produkcji 2 lat. Może minął przed chwilą, więc jest ok. Dobra, minęło jakieś 5 godzin może ładowania, może nawet nie. I pokazuje, że zostało naładowane do pełna. Tam jeszcze wrzucę tutaj z boku wykres, więc rozłączam i myślę, że na razie nie będę musiał znowu zbyt szybko ładować. Myślę, że po zimie znowu wrócę do tematu. No to dzięki, cześć, trzymajcie się, do następnego filmu.